Cześć, witajcie ponownie na kanale Wojwach Bricks po krótkiej przerwie urlopowej. Już niedługo do polskiej dystrybucji trafią dwa zestawy od Kady, na które czekam z niecierpliwością, czyli Class Dominator i najnowsza F1 w skali 1:8 Kick-Sauber. Lada chwila pojawią się nowości marcowe LEGO Technic, na nie czekam z dużo mniejszą niecierpliwością, a dzisiaj pokażę Wam dźwig od Kady, zestaw, którego nie miałem w planach kupować, ale dostałem go w prezencie, więc dzisiaj się mu przyjrzymy. Kosztuje poniżej 300 zł. Jest to ta sama półka cenowa co koparka od Kady, od której zacząłem przygodę z tą firmą. Koparka, jak pamiętacie, zrobiła na mnie bardzo pozytywne wrażenie. Zobaczymy, jak będzie z tym dźwigiem. Składa się z 1831 elementów. Z tyłu pudełka mamy informacje o funkcjach, jak również to, że ten zestaw możemy zelektryfikować. Ostatnio zauważyłem, że w sklepie Kada na Allegro można już kupować pojedynczo te silniki, naprawdę w bardzo fajnych cenach. Dźwig będzie spory, bo tak jak widzicie, jego długość to ponad 60 cm. Mamy 24 woreczki z klockami, 9 opon. Ich wielkość trochę mnie zaskoczyła. Myślałem, że przy tak dużym dźwigu będą one trochę większe. Są niewiele większe niż te, które dostajemy w zestawach LEGO w samochodach, tych za 250 zł. Mamy siłownik i giętkie elementy. Dodatkowo bardzo ciężki, chyba metalowy element w tym zawiniątku. Sprawdźmy, ile waży. No, prawie 55 gramów. Dla porównania, cały silnik V8 waży 10 gramów mniej. W zestawie są dwa te ciężkie klocki, więc daje nam to przeciwwagę na poziomie niecałych 110 gramów. W środku jest też blankiet naklejek oraz 3 tomy instrukcji. Po zbudowaniu jest też dosyć gruba część, krok po kroku, jak podpiąć później te wszystkie silniki. A, jeszcze jest trochę gumek i linka. I w pierwszej kolejności budujemy skręt na obu przednich osiach. Do czarnych kół zębatych mamy podpiętą odwróconą zębatkę. Fajnie, że są te dwie niebieskie dwójeczki, które nam wchodzą w tę szczelinę w tym module z zębatką i przy montażu od razu mamy te dwie osie wypośrodkowane. I skończyłem pierwszy etap budowy. Doszło nam wyprowadzenie skrętu na dach. Tutaj nad piaskowym kołem zębatym mamy czarne koło zębate, następnie przejście do szarego, na górę do drugiego szarego i tutaj do piaskowego koła zębatego. Po obu stronach mamy wyprowadzenia na dach. A tutaj będziemy mogli podpiąć serwomotor. Skończyłem drugi etap budowy. Mamy już zbudowany napęd. Jak widzicie, tutaj mamy dwie tylne osie. Na każdej jest dyferencjał. Tutaj jest miejsce, gdzie będziemy mogli podpiąć silnik odpowiedzialny za napęd. Tutaj z tyłu mamy wyjście do ręcznego napędzania funkcji dźwigu, a z drugiej strony będziemy mogli podpiąć sobie tutaj silnik. I co ważne, w momencie podpinania silnika zamieniamy te dwa koła zębate. To jest duży plus, bo chyba pierwszy raz w zestawie Kady spotykam się z opcją zmiany przełożenia w zależności od tego, czy sterujemy funkcjami ręcznie, czy za pomocą silnika. W innych zestawach te przełożenia były ewidentnie zrobione pod silnik. Sterowanie ręczne wymagało dużej cierpliwości. No i są już gotowe wszystkie 4 podpory. Niestety nie mamy tutaj żadnego mechanizmu, który by nam wysuwał i otwierał podpory. I najpierw wysuwamy, następnie wciskamy tego aksla, żeby tą podporę otworzyć i zabezpieczamy tym elementem, który jest na 2 gumkach. Niestety jak mocniej docisnę tą podporę, to i tak to zabezpieczenie zjeżdża z tego aksla i podpora się chowa.
Podpory są 4, 2 środkowe i 2 tylne. W trzecim etapie budowania konstruujemy wszystkie funkcje dźwigu. Tutaj z boku będziemy mogli sobie wybierać jedną z 4 opcji, ale ponieważ mamy 2 wajchy, to najprawdopodobniej będzie można uruchomić 2 funkcje jednocześnie. Mamy obrót, lina, siłownik i wysuwanie ramienia. Tak to wygląda od środka. I w tej chwili mamy opcję obrotu, mamy wyjście z czerwonego koła przez szare, tutaj do elementu ślimakowego, następnie w dół do obrotnicy. Teraz mamy wpięcie tutaj do tego czerwonego koła zębatego i to jest wyjście do siłownika. Wychodzi sobie tędy przez szare koło zębate, tutaj mamy zmianę kierunku i podpięcie już do siłownika. Tutaj mamy wyjście do wysuwania ramienia, a tutaj do liny. Moc będzie szła przez środek obrotnicy i to koło zębate będzie spięte tutaj razem z tym piaskowym i dzięki temu tutaj z tyłu będziemy mogli wprawiać w ruch te funkcje, bądź tutaj podłączając silnik. Dodatkowo tutaj są już zamocowane te klocki z obciążeniem, które będą tutaj służyły jako przeciwwaga. I dźwig jest już gotowy. Proces budowy jest w miarę ciekawy, jest sporo tego mięsa technikowego. Na pewno brakuje mi tutaj mechanizmu do wysuwania podpór, no i też jakiegoś silnika z tłokami. Jeśli chodzi o długość, to nie wiem w jaki sposób Kada go mierzyła, że wyszło im ponad 60 cm, no bo kilku dobrych centymetrów do 60 brakuje. Jest dosyć sporo luźnych mocowań, luźnych elementów, na przykład to mi ciągle odpada. Lusterka latają luźno na wszystkie strony. Mocowanie dźwigu do podwozia jest bardzo słabe. Jak widzicie, luz tutaj jest ogromny. Jeśli chodzi o funkcję, to mamy skręt kół i ta funkcja chyba działa najlepiej. Tutaj nie ma się do czego przyczepić. Jak się wysuwa podpory, już Wam wcześniej pokazywałem. Jeśli chodzi o funkcję dźwigu, to tutaj tym tylnym kołem je napędzamy. I pierwsza funkcja to obrót. Zobaczcie, jakie są luzy. W tej chwili jeszcze funkcja nie zaczyna działać. Czy jest ponad pół obrotu tym kołem i dopiero wtedy funkcja, te koła zębate zaczynają nam działać prawidłowo. Co jakiś czas, co któryś ząbek niestety słychać, że to przeskakuje. Więc tutaj jakość tych kół zębatych, tych mechanizmów jest bardzo słaba. Oczywiście jest to zestaw sprzed kilku lat, ale jest to bardzo mocno widoczne. Teraz sobie skorzystajmy z siłownika. Mimo że jest tutaj to jedno przełożenie takie większe, no to i tak, jak widzicie, trwa to strasznie długo. Dlatego nie będę teraz maksymalnie go rozkładał. Pokażę Wam te maksymalne rozłożenia dopiero jak podepnę silniki. Kolejne dwie funkcje to zwijanie, rozwijanie linki. Też to trwa bardzo długo. I wysuwanie ramienia. Dobra, podłączę silniki, bo to nie ma sensu ręcznie tutaj tym wszystkim sterować.
po pełnym rozłożeniu ma 77 cm, jeśli chodzi o wysokość. A wciąganie liny nawet silnikiem trwa wieki. Tam cały czas słychać, że coś przeskakuje w tych mechanizmach. Nie ma szans, żeby podniósł Monster Trucka. Po żadnych nierównościach nim nie pojedziemy ze względu na to, że te podpory są bardzo nisko osadzone. A druga kwestia, do napędu jest tutaj tylko mały silnik M, więc myślę, że on też tutaj za dużej mocy nie ma. Także tylko po idealnie płaskiej powierzchni możemy tym dźwigiem sobie pojeździć. Podsumowując, w miarę ciekawy proces budowania. Po podpięciu silników jazda do przodu, do tyłu działa bardzo dobrze, skręt również. I to by było na tyle, jeśli chodzi o takie zauważalne plusy. Sterowanie dźwigiem, zarówno ręczne, jak i poprzez silniki, jest dosyć męczące. Wszystko działa bardzo wolno, bardzo topornie. Mechanizmy bardzo słabej jakości, mnóstwo luzów. A jak chcemy rozwinąć linkę, to w tym czasie spokojnie możemy sobie zrobić kawę, herbatę. Biorąc pod uwagę przedział cenowy, ilość elementów, to na pewno dużo lepszym wyborem będzie kupienie koparki. Jak zawsze czekam na Wasze komentarze, a z mojej strony na dzisiaj to wszystko. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych filmach.